Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj idziemy do takiego bardzo tajemniczego miejsca. Mam nadzieję, że słońce nam dopisze, bo jest dzisiaj pięknie słoneczny dzień i będziemy mogli Wam pokazać to miejsce właśnie w takich okolicznościach. Tutaj ze mną oczywiście jest Ola. Dzisiaj żeśmy się tak na granatowo ubrali, teraz właśnie widzę, żeśmy się na granatowo ubrali, nie? Tak. Dojście do tego miejsca jest głównie przez las i pola, które przed chwilą zapewne widzieliście. Okolica jest naprawdę magiczna, no i za chwilę postaramy się opowiedzieć o tym miejscu. Tak jak wspomniałem, miejsce jest bardzo magiczne. Tak naprawdę wiele informacji na ten temat nie ma. Pokrótce będziemy przybliżać Wam to miejsce i historię tego miejsca, które, tak jak wspomniałem, jest niesamowicie tajemnicze. Dobra, idziemy pojedynczo, Dobra, bo jest za wąsko. okej. Jest wiosna. Ptaki ćwierkają, zwierzęta budzą się do życia. Ale wiatr był taki zimny, ale w tym poliestrowym futrze jest mi strasznie ciepło. No, nie dziwię się. No, ale jednocześnie zawsze można się rozebrać troszeczkę, nie? No, trochę tak, tylko że jest wiatr z kolei taki zdradliwy. No niemniej pogoda i tak jest ładna. Zobacz, jak się słońce ładnie przebija tu przed drzewa. No, wow, ale pięknie, pokażę Wam to, zobaczcie. Troszeczkę idzie zachód. Niebawem złota godzina. O, to najpiękniejsze, to co lubimy Tak. najbardziej. Jesteśmy na rozdroża. Na rozdrożach jesteśmy, tak. I ten obiekt, do którego zmierzamy, jest właśnie w tamtym kierunku. Zanim do niego dojdziemy, jeszcze przejdziemy obok naprawdę tajemniczego miejsca. Jeszcze bardziej? Jeszcze bardziej tajemniczego. O kurczę. Double tajemniczość. Tak, dawno tajemniczość. Ale ponoć kiedyś słyszałem, tak jak wprowadziliśmy się gdzieś tutaj w okolice, chciałem jakby dowiedzieć się jak najwięcej o tym miejscu, to zdobyliśmy taką informację, że w tym miejscu, które za chwilę pokażę, ponoć zostali powieszeni Rosjanie. Oczywiście było tu już po II wojnie światowej, czy nieco przed końcem II wojny światowej. Teraz oczywiście jest to wszystko zagospodarowane na las, który oto widzicie za nami, przed nami, wszędzie tu jest las. Taka mała anegdota, że tutaj właśnie na tych terenach, jak jeszcze byłem w miarę sprawny, no to biegałem. Taka anegdota. Taka anegdota. Tutaj ponoć na tym drzewie, zobaczcie, ale jest piękne niebo dzisiaj naprawdę. Ponoć na tym drzewie, oczywiście może być sytuacja, w której ktoś im powie, a gadasz głupoty. Gdzieś była jakaś gałąź, która już nie istnieje z tego co widzę. Zostali właśnie powieszeni Rosjanie. Jeżeli tak nie jest i ta historia jest troszkę zmyślona, albo w ogóle ktoś inny został tu powieszony, na przykład pranie, to chciałbym, żebyście napisali w komentarzu, że to tak do końca nie było. Ale można sobie wyobrazić, jak to wygląda. Słuchajcie, idziemy dalej. Ola gdzieś tam się skryła. Jak? Jak moimi nie skryła? plecami. Idę cały czas. Mnie cały czas zaskakuje dzisiaj te granaty, w które żeśmy się ubrali, powiem Ci. Ja nie wiem. Naprawdę, jakoś tak Buty żeśmy czarne jedynie. No i buty czarne jedynie, ale żeśmy tak po prostu się wybrali. Pola są zaorane, skłonni są ludzie tutaj praktycznie zabudować każdą część tego miejsca, ponieważ jest to naprawdę przeurocze miejsce. Zresztą zobaczcie tutaj piękny las, pomiędzy młode drzewa, starsze drzewa, brzozy, dęby. Dosyć ciekawie to wygląda. Po tamtej stronie kamery częściowo nowe budownictwo, dlatego teren jest naprawdę ciekawy. Tu nawet jest szlak czerwony. Jak chcesz, to możesz troszeczkę dłużej zostać tutaj po prostu, nie? Dziękuję. Ojej, Pozwolił mi zostać świątecznej dłużej z atmosferze. tyłu. Słuchajcie, świątecznej atmosferze. O, słyszeliście? Tu naprawdę jest piękny klimat.
zobaczcie, tam na polu widać bażanta, który właśnie teraz ucieka najprawdopodobniej przed nami. Ale słońce pięknie kładzie swoje promienie na tym polu. Tak, tak. To jest właśnie Biegam po wsi. A tu już widzicie fragment ogrodu, który należał właśnie do tego miejsca, do tego domu, do którego podążamy. Widać, że to są drzewa owocowe z racji tego, że mamy piękne, białe, wiosenne kwiaty. People talk about difference. A już tutaj widzicie tą piękną ruinkę, do której zaraz wejdziemy. And we're deep. Children laughing somewhere, sounds of better days. Keep the light inside you, don't let the darkness stay. So sing a song for mercy, sing it clear and kind. We all walk this same good earth, just trying to ease our mind. Domek jest ceglany. Tutaj w tych okolicach w ogóle kiedyś zwiedziliśmy cegielnię, także cała ta wioska pewnie była z tej cegielni zaopatrywana w cegły bardzo dobrej jakości, z tego co dowiedzieliśmy się, aczkolwiek jest to historia gdzieś zawarta w latach przedwojennych, może nawet granicząca z I wojną światową, a na pewno z II. Można powiedzieć, że taki zwykły familok. Mamy tutaj tak zwane, pamiętam, ankry, czyli takie stalowe brechy, które trzymają ten dom i dzięki niemu, dzięki tym ankrom, po prostu ten dom się nie rozsuwa, nie rozlatuje. Potem jeszcze z przodu Wam pokażę. Troszkę się tu zmieniło. Tutaj jak spojrzycie, mamy wyjście na ogród. Wzdłuż biegnie taka mała ścieżka na delikatnym wzniesieniu. Za chwilę, jak Ola już będzie gotowa, będziemy wchodzić do tego miejsca. Słucham? Ready. Ready? Zobaczmy tutaj. Mamy gdzieś takie stare zdjęcia, na których jesteśmy w środku. Tak, lata temu. Zważywszy na to, że ten budynek został opuszczony gdzieś przed II wojną światową, z tego co wyczytaliśmy w internecie, to i tak nieźle się zachował na takim totalnym pustkowiu. Niebezpieczeństwo jest takie, że faktycznie w niektórych miejscach zwisają cegły niepokojąco i dostać taką cegłą w takim wietrze, jak dzisiaj jest, przy takim wietrze nie byłoby dobrze. Tutaj cała ściana praktycznie już się zawaliła. Mnóstwo śmieci. Dom składał się z parteru, jak tutaj widzicie. Najprawdopodobniej to było to główne pomieszczenie. Być może mieszkało tu więcej rodzin niż tylko jedna. Mam bardzo zniszczone już krokwie. Wygląda na to, że jeszcze niedawno można było tam wejść i napisać te napisy, które tam są. Tutaj niektóre krokwie już spadły, a w tym miejscu najprawdopodobniej był piec. Bo mamy komin.
Tak, tak. Komin jeszcze jest całkiem. Więc ja może delikatnie tutaj się wsunę. Zobaczę, jak to tutaj wygląda. Tak, komin. Troszkę papy tutaj spadło. Tutaj jakiś taki schowek. Okna ktoś próbował zabezpieczyć resztkami cegieł. Dużo butelek. To miejsce często jest odwiedzane albo było odwiedzane przez okolicznych mieszkańców. Ktoś próbował nawet tutaj sprzątać albo po prostu zutylizował swoje śmieci. Drzewa już mocno eksplorują to miejsce. Tutaj widać po kolorycie tych cegieł, że również był tutaj komin. Więc być może faktycznie mieszkały tutaj dwie rodziny, z tym, że ta część jest mocniej zniszczona. Może bardziej była narażona na wszelakiego typu wiatry. Zobaczcie tutaj, jeszcze widać kolor ścian, jak ludzie mieli, jak żyli, w jakich kolorach gustowali. No i niestety krokwie, które odpadły jeszcze tak niedawno, wyglądało to troszeczkę inaczej. Oczywiście nie wyobrażajcie sobie nie wiadomo czego, ale dostrzegłem teraz tam u góry, że są tam takie tajemnicze drzwiczki koło tego rozlatującego się sufitu. Całkiem możliwe, że te drzwiczki to prowadziły na pomieszczenie strychowe, w którym być może, jak to zwykle na Śląsku, były hodowane gołębie. Tak można to zinterpretować. Ale kolory tak świadczą, jakby to był przedpokój tutaj. Zresztą to pasuje. Tak. Tu jest wejście na klatkę, tu jest schody. No dokładnie. Zobacz, nad poręczą były taki wałek ozdoby. Taki wałek, no. Ha. Dobra, przejdę tutaj do tego pomieszczenia. Kiedyś jeszcze tutaj była taka ławeczka. Teraz niebezpieczeństwo bycia w tym miejscu jest o wiele gorsze niż jak 5 lat temu tu byliśmy. Ale możecie zobaczyć u góry był taki pokój. Też właśnie, widzicie, tam też był piec. Czyli w każdym z tych pomieszczeń musiał być piec. No, umknęło mi to. Całkiem możliwe, że właśnie tak było. Bo we wszystkich domach tak było. Zobaczcie tutaj. Nisko okna. Całkiem możliwe, że ten dom po prostu siadł. Jakieś krzaki tutaj były. Niebo dzisiaj jest przepiękne, naprawdę. Tam zobaczcie nowe budownictwo, ale gdzieniegdzie jeszcze widać domy, które były tutaj pierwotnie zbudowane. Tam gdzieś ptaki siadają na ten słup wysokiego napięcia, a za tym mamy szkołę, po prostu wiejską szkołę. Dobrze. Jeszcze wam tutaj troszeczkę pokażę, jak to wygląda. Pomieszczenia, te pokoiki były dosyć małe. Dzisiaj potrzebujemy o wiele więcej miejsca na życie, bo mamy pokój taki, siaki i owaki. Oczywiście to jest kwestia też majętności, prawda? Dobrze. Oj, tu jest mnóstwo szkła. Ważne, żeby nie wbiło się w buty. Pokażę wam teraz podwórko. Tak wygląda podwórko, na którym kiedyś zapewne bawiły się dzieci. Powiem wam taką historię. No, oglądałem w internecie tuż przed wyjściem praktycznie informacje na temat tego miejsca i jest naprawdę bardzo mało informacji o tym miejscu, ale znalazłem dwa takie wpisy, w którym jeden mówi, że kiedyś jakaś pani opisywała, że kiedyś z górników, czyli z tamtego obszaru, przychodziła tutaj, jak była dzieckiem, do Wieszowy
na lody. Bo faktycznie w Wierzchowie kiedyś były niesamowite lody, sam to potwierdzam, bo sam jadłem je, były rewelacyjne, no i chleb był niesamowity w Wierzchowie, naprawdę. No i przechodząc tędy, widziała, jak tutaj bawią się dzieci, pranie ktoś suszy. Tylko potem był jeszcze jeden wpis, w którym pan jakby zdementował w ogóle to, ponieważ z tego co ja wiem, to faktycznie tutaj co najmniej po II wojnie światowej, albo nawet jeszcze przed II wojną światową, tak, przed II wojną światową, ta rodzina wyjechała najprawdopodobniej do Niemiec albo do Stanów Zjednoczonych. Też była to częsta wycieczka już na stałe po prostu. Zobaczcie, jak pięknie teraz te ruiny za nami wyglądają. Naprawdę to miejsce kiedyś zniknie, ale zostanie ten film. Jestem mocno przekonany, że ktoś sobie z sentymentem obejrzy ten film. Kolejną historią na temat tego tajemniczego domu, jaką mogę Wam opowiedzieć, jest to, że ten dom to był folwark. Oczywiście jak wiele tego typu domów tutaj na tych obszarach, to byli rolnicy, którzy uprawiali swoje piękne pola, czy też trudnili się może myślistwem. Tutaj ponoć było wyrobisko małej cegielni. Być może te tereny, a wiemy na 100%, że te tereny są bardzo bogate w glinę, w piasek, który jest używany do produkcji cegieł. Zobaczcie, jakie jest piękne to drzewo. To jest taki starodrzew, ale piękne. Naprawdę, jeszcze teraz tak ogołocone. Gdzieś tam, gdzieniegdzie próbują się przebić kwiaty w stronę słońca, które tam już zmierza ku zachodowi i za chwilę zupełnie zniknie za horyzontem. Pójdziemy sobie teraz tutaj, oczywiście uważając na ziemię, ponieważ całkiem możliwe, że mogą tu być jakieś zapadliska. Oj, mi się teraz przewalił. Tu zobaczcie ten dom. A tam mamy, być może tutaj te fragmenty to były jakieś wyrobiska. Zresztą nakręciliśmy kiedyś tutaj film. Nieopodal jest dom, willa właściwie dyrektora cegielni, który też wyjechał z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Znaczy nie wiem do końca, czy on, bo całkiem możliwe, że zmarł. Pójdziemy jeszcze w tamtym kierunku. Tutaj albo zwierzęta, albo faktycznie ludzie gdzieś tu są. A tu mamy studnię, słuchajcie. Studnię, zaraz Wam ją pokażę. Ale jestem zadowolony, że znalazłem tą studnię. Ktoś ją zabezpieczył. Tutaj jest studnia. Dobrze, że to jest zabezpieczone, ponieważ można by tutaj wpaść. Ale zobaczcie, jakie to musiało być duże. Jeżeli tam mamy ten dom, za tymi drzewami, a tutaj jest studnia. No, zapewne nie da się tego podnieść. Chociaż da się, da się. Wow, zobaczcie. Tu faktycznie jest studnia, ale to wygląda niepokojąco. Dobrze, że jest to zabezpieczone, bo mogłoby coś się stać komuś, jakiemuś zwierzęciu albo człowiekowi. Zobaczcie tutaj te jabłonie najprawdopodobniej, pola wokół i piękny drzewostan. Dobrze, pójdę tamtędy. Powiem Wam, że mam frajdę robiąc ten film, ponieważ byłem tutaj kręcić, jeszcze biegając wcześniej, byłem tutaj kręcić fragment takiego filmu, troszkę taki
śmieszny był. On już nie jest na kanale. Jest schowany, ale naprawdę zainspirowało mnie to, żeby jeszcze spróbować zrobić jeszcze raz ten film, żeby wam pokazać po prostu to miejsce, które całkiem możliwe, patrząc na to, jak się ludzie budują, za chwilę zostanie po prostu zniszczone i ktoś wybuduje się tutaj. Postaram się wejść tutaj na tą małą skarpę i w stronę słońca. O kurde, ciężko. Oj, ciężko się tutaj wdrapać. Też tak się wbrałem, bo buty sobie wziąłem takie słabe, więc mogę za chwilę zjechać po prostu. Ale może mi się uda. Tak, jestem. Udało mi się. Jeszcze do tej ruinki idziemy od tej strony, bo chciałem wam pokazać coś, co jest też charakterystyczne dla tego miejsca. Przejdę tędy, bo tutaj jest taki zamek. Malutki zamek na kamieniu, który ktoś wybudował. Zobaczcie. Ola lubi takie rzeczy. Pewnie już dostrzegła to miejsce. Zobaczcie. To jest kościółek. Tak, to jest kościół. To jest mały kościółek. Przypomina mi to ten kościół z tej miejscowości. Obok tego kościółka, który ktoś tutaj wybudował, mamy fragment słupka, który najprawdopodobniej był bramą wjazdową właśnie do tej posesji. Widzicie, można odkryć naprawdę niesamowite rzeczy. Tu jakaś doniczka w ogóle jeszcze z kwiatami. Ciężka, albo ktoś wyrzucił ją po prostu, albo tutaj stała, no ciężko powiedzieć. Za chwilę wam przybliżę to, ale wokół tego, bo cały budynek jakby jest odsłonięty i widać cegły, ale jak popatrzycie tutaj, jest taki, nie wiem jak to nazwać, ale jest taki fragment jakby tego domu pierwotnego, bo cały ten cement, to wszystko co było zarzucone na te cegły odpadł, ale mamy tu jeszcze taki fragment tego domu, jak on wyglądał tak naprawdę. Jeszcze nawet szkło tam jest w tych okienkach. Ciekawe, czy cokolwiek jeszcze u góry się zachowało, aczkolwiek myślę, że ten dom to już jest mocno przetrawiony. Olu! Legenda głosi, że ponoć w tym domu straszy. Ale czy to jest prawda? Nie wiem. Ludzie czasami przesadzają z tymi historiami o nawiedzonych domach. The fortune lady told my mama before I saw the sun, said your boy's gonna love too hard and break more than one. You're gonna make sweet women laugh and cry, laugh and cry, laugh and cry. In a whole wide world, laugh and cry. Gonna ask him why, laugh and cry. But you know why I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. I got a black cat
charm and a heart turned blue. Got a letter from my baby saying I'm done with you. Za nami ta piękna ruinka. A nie widać tutaj, stąd za bardzo. Nie widać, Ale tam jest. ale jest tam, między tymi drzewami. No. Ale zobaczcie, jaka piękna nadpolna droga. Mamy pod światło. Pod światło patrzymy. Pora zakończyć ten film. Myślę, że podobało się Wam. Odkrywamy takie tajemnicze miejsca magiczne, ponieważ one już tak naprawdę za jakiś czas po prostu zostaną zniszczone. Ktoś się wybuduje, zagarnie to wszystko tutaj i już nic z tego nie będzie. Przyjedzie buldożer i wszystko zrówna z ziemią. I deweloper zacznie budować, Deweloper na pewno. bo teren naprawdę jest piękny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.